Witam Was wszystkich serdecznie w drugim sezonie Przygód na Wschodzie. Tym razem wpadnę m.in. do Turcji, Gruzji, na rosyjski Kaukaz, do Kałmucji, Powołża, Kazachstanu czy Kirgistanu. Zahaczę też o Chiny oraz Mongolię przy okazji przedzierania się przez pustynię Gobi i pustynię Taklamakan. Nie zabraknie też Rosji w postaci gór Altaj oraz Syberii. Poznacie ponadto bohaterów drugiego sezonu, w tym Martę, do której pisałem listy z Kołymy, Teresę, który złożył dla Was 23 odcinki pierwszego sezonu, a które to odcinki kleję obecnie sam, oraz Maćka, zajmującego się szeroko pojętą menadżerką, no bo komu innemu chciałoby się brać za ten syf. Tak więc zapnijcie pasy w fotelach i szykujcie się do kolejnej podróżniczej przygody. Serdecznie zapraszam, Michał Pater. Piękna letnia sceneria. Nie, to tylko złudzenie. Znajdujemy się na terytorium Barciszewskiego Kołchozu w obrębie Kotliny Kamiennogórskiej, gdzie odbywają się ciężkie prace fizyczne, gdzie więźniowie wykonują bezużyteczną, nikomu niepotrzebną pracę przenoszenia kamieni z miejsca na miejsce. Przed nami jedno kołchoziane dziewczę, Sasza. No Saszka, skarżyj, jak tam u Was robota idzie. No idzie, panie, idzie. I tak właśnie nasi kołchoźnicy w ramach czynu społecznego wykonują nikomu niepotrzebną pracę, mianowicie przenoszą kamienie z miejsca na miejsce. Wykopują je tutaj i przenoszą je tam, a potem z powrotem je zakopują. Polska kronika filmowa, rok 1952, kolektywizacja wsi. Kołchoźniczki na traktory! Sasza kołchoźniczka opowie nam o tym, jak to wszystko działa. Przekręcamy stacyjkę. Tu mamy ssanie. Jak włączamy, podnosimy trochę do góry. Włącza się całkowicie, podnosimy jeszcze wyżej. Chcemy jechać szybko, podnosimy na samą górę. Tu jest regulacja biegów. Szybciej stajemy do tyłu. Tu opuszczamy kosz, tu włączamy kosz, a tu regulujemy wysokość kosza. A to jest sprzęgło, które się zepsuło. Więc jedziemy bez sprzęgła, bez hamulca, z gazem. Ale to chyba nie problem. Dziękuję za uwagę. Podręcznika dla prepersów, akt kolejny. Tym razem podręcznikowe ognisko sygnałowe. Na dole ognisko typu studnia. Na tym masę świeżych chaszczów, zielska, trawska i czegoś, wszystkiego co jest zielone. I łatwopalna podpałka. Proste, proste. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że to po prostu ognisko. Lisza pękła! What's up? iPhone się Dobra! Zobaczysz, chodź, tylko powiedz, gdzie mam nacisnąć. Czekaj. Gdzie mam nacisnąć? A to już, wiesz co, bo to robi Full HD, czyli można wyciąć screen z filmu, nie? Samo? To już to filmuje, a to filmuje, wiesz, Full HD, czyli można robić zdjęcia. Yo, 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 yo! Studencki przygód ciąg dalszy, z tym, że rok po studiach. Jesteśmy we Wrocławiu. Moja ulubiona dzielnica Zacisze. Nasza studencka willa. To jest willa. Zaprawiamy się przed kolejną wyprawą. Przygotowań do takowej i pożegnań akt pierwszy. Ze mną Sławek, współlokator. Dawaj. Przed nami lato. Ludzie rzucają kilogramy. My je nabywamy. To jest. Dziewuszki rzucają. Chłopaki robią kaloryfery. My bojlery. A ja przygotowuję się do wyjścia na wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Na drugim planie wydarzeń inny bohater, a mianowicie legendarny Challenger. kitajski składak. Jak widać czeka mnie jeszcze jeden w porywach do 2 dni prozy życia i taszczenie tych sznurków na składaku, a potem jedziemy w pizdu na krzywy ryj. Pożegnanie z ojczyzną akt drugi. Jeden i jedna druga.
No dobra, jedna, druga. Otóż pakujemy plecak. Są takie wstępne przymiarki. Człowiek się zastanawia, jak tu zrobić, żeby mieć wszystko, co jest potrzebne, ale zarazem nie zapchać się na siłę. Metoda jest taka, że do tego plecaka skopskiego Bundeswehry wkładam sobie taki pocisk w postaci szkopskiego śpiwora Bundeswehry, który zasadniczo zapełnia główną komorę. Więc do tego dorzucić już dużo nie można. I w ten sposób człowiek bardzo łatwo opiera się pokusie zapchania plecaka do pełna. Z tego co zostanie, dorzucimy sobie jeszcze parę klamotów, a to głównie elektronika do kamery, jakieś 2 koszulki na zmianę, spodnie, koszule, coś do umycia dupy, coś do umycia zębów. Cała filozofia pakowania plecaka. To się mieści w kategoriach w kategoriach nagrania naszych przygód parastudenckich w Sławomirze. Pewnie. Nie wiem, gdzie jest karkówka. Zostało nas 3. Jestem ja, jest Sławek, jest Plastek. Plastek. Ostatnie piwo na wrocławskim rynku przed kolejną wyprawą na wschód. Fryzura na całe 3 miesiące podróży. Cóż, samo podróżowanie jest o wiele prostsze niż się wydaje i o wiele tańsze. Gdyby nie to, że największym problemem zawsze jest system. Tutaj emanacja tego systemu. Paszport Eurosojuza, a w środku 3 wizy. W przypadku wolnego podróżowania największy problem stanowią systemowcy na granicy. No bo z punktu widzenia takiego aparatczyka, który tam sobie siedzi i przewija ludzi, normalne jest to, że ktoś sobie przyjeżdża, śpi w hotelach, je w restauracjach, ale nie szlaja się nie wiadomo gdzie, śpi nie wiadomo gdzie, spotyka się nie wiadomo z kim. Dla nich człowiek jest włóczęgą, szpiegiem, terrorystą, cholera wie kim. A im później tym robi się trudniej, żeby to nagrać. Chyba mamy fanów. Chyba nie zrobimy tej nagrywki. To jest Teresa, który jest właścicielem TRS Studio, który robi dla Was filmy. Tu jest paszport Eurosojuza, który nie jest moją własnością, tylko własnością państwa, a w nim mamy wizy do Rosji, Kazachstanu i do Chin. Największy problem z tym polega na tym, że bez względu na wszystko to nie jest legitymacja, która pozwala na wjazd do jakiegoś kraju, a jedynie coś, co upoważnia do stawienia się na granicy i oddanie się jakiemuś systemowcowi do dyspozycji. O tym, jakie ściemy trzeba odwalić, żeby te wizy dostać, jeszcze opowiem. Tu jest ubezpieczenie, podobno na cały świat. Tylko co się stanie, jeżeli ja będę w tajdze między Irkuckiem a Władywostokiem gdzieś, Jakucji powiedzmy, oni mi powiedzą: proszę pana, do najbliższego ośrodka leczniczego 2000 km. Nie ma najzupełniej o czym mówić. O czym jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, wyobraźcie sobie, że w czasach Marco Polo wyprawa do Chin, jego miałaby się odbyć z uwzględnieniem załatwiania sobie wiz, meldunków i takich tam ściem. Niewykonalne. A tymczasem w rosyjskojęzycznej prasie tubylczej pan Polak trochę nagrać prozę życia, bo jak nie nagrałem prozę życia, to nie pokażemy, że jesteśmy normalnymi ludźmi, a nie gębami z internetu. A więc prozy wrocławskiego życia ciąg dalszy, moja kitajska koza. Lecimy pizdu po zaopatrzenie. Prosto na Grunwald. O, jest i Sławek! O, jest i Sławek. Jesteśmy na naszej starej mylinie na Zaciszu, na którą powrócę po wakacjach. Mieszkałem tu kiedyś, ale ponieważ daliśmy wpierdol pewnemu żulowi, przyszła policja, musiałem się wyprowadzić. To jest Sławek, bohater poprzednich przygód. Pokazujesz Dredzika, to jest Sławek. To jest Dredzik. To jest Dredzik. Dobry. To jest. No i to nasze Włości okoliczne. Dobra, no to co? No to bój. Dobra, no to co? No to chuj. A jaką ekipę mamy zebraną na wyprawę na wyspę? On się przyzwyczaił. A, ostatnia wyprawa na wyspę przed wyjazdem, to bardzo ważne, nie? Nie, wariat, idźcie, szoruj, wyszłusz. No nie będę mył dupy, już się myłem dzisiaj. Jeśli jak ja wrócę z wami, to ja będę ściorany tak, że się będę czołgał po tych schodach tam. Mnie nie denerwuj, bo ja cię muszę wrzucić do autobusu jakoś.
Wszystko będzie dobrze, pójdziemy na kebaba, ulokujemy Araba. Jakoś przeżyjemy. Udało mi się niedawno wyprowadzić od pewnych informatyków z chałupy na Trójkącie. Boże, jaka tam była atmosfera. Nie wiem, co ci informatycy mają, ale z nimi jest coś nie tak. Nie mówię z wszystkimi, ale to jest symptomatyczne. Nie wiem, na którym roku oni się tego uczą. Bycia takimi, jakimi są, ale chyba na pierwszym. Wyjeżdżałem sam. Tak jak zawsze. Adaś, mój współlokator, wyprowadził się do Ostrowa. Ja z kolei wyruszałem, a nasza Belina, zwana bunkrem, tutaj, tylko kondygnacji niżej, bo jesteśmy pod dachem, była już opustoszała praktycznie. A dzisiaj czuję się naprawdę fantastycznie żegnany. Karolina ma królika. 7-kilowego, kurwa, jak skrzynka piwa. Dobra, ktoś mnie tu musi... Dobra, idziemy. Rudy do mnie dzwoni. Mogę iść z tym winem, tak? No i ja myślę, że mogę... Pater, wyspa, Tomek wyspa. Słodowo, no jaka wyspa? Głupie pytanie zadajesz, że w Wrocławiu jesteś. Działania operacyjne na wyspie Słodowej właśnie się zaczynają. Wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. Jedna z kulminacyjnych scen na wyspie Słodowej, czyli moment, w którym psiarnia zaczyna krążyć. Chłopaków już wyskoczyło, także mamy spokój przez pół godziny. Sytuacja jest dość mocno kryzysowa, ponieważ zostały tutaj zdesentowane dwie grupy dywersyjne. Szukają szczęścia. Jedna jest obok nas. Pokażę ją tylko tak na szybko. Tutaj. Studenckich przygód ciąg dalszy. Kończy się alko. Robimy ściepę na ulicy. Groszami rzuć! Już są 3 dychy. Już Rajcie, jest kurwa, grill, cygany! już jest wungiel i jest już trochę mięsa. CD sprzedawał. Jest i on. Jest i Ruda Małpka, czyli towarzysz przygody licealnej na początku studiów. Robimy nagrywkę do drugiego sezonu. Dobrze, dobrze. Cześć. Wygląda na to, że w końcu możemy pokazać prawdziwe realia studenckiego życia we Wrocławiu. Na Wyspie Słodowej, bez udziału w psiarni. Krystian? Cześć. Ej, stary! Nie wierzę! Ej, stary, mój fan. Pokazujemy, że każdy Jestem może twoim robić to fanem, samo. jestem twoim fanem, Dobra, stary. więc zróbmy naprawdę. pozdrowienia. Pozdrawiamy kogo? Moją mamę możemy zrobić. Ale nie, fajna sprawa, stary. To jest w ogóle Tokar, nasza Ruda Małpka. To jest element fundacji, twój brakujący element. Jestem element. I rozkminiamy to, jak to jest pić u nas i pić na wschodzie, bo moje wrażenia są takie, że spotkać się z nim, czy z innym Polakiem i naszym rodakiem na połówkę i grzecznie się rozejść. Dzięki. To jest coś, co się nie zdarza. Miałeś to kiedyś? Kiedyś pił z Polakiem pół litra i się z nim rozszedł grzecznie? No, zdarzyło mi się z dziewczyną. Dążę do tego, iż z Rosjanami, kiedy się pije, to jest tak, no Misza, dawaj tam pobuchajem, raz, dwa, trzy, żeby nie zamierznąć, bo tam zima u nas jest. Takie organoleptyczne doznanie z mojej strony jest takie, iż z naszymi, jak człowiek siądzie, Jak już cuk załapie, to kurwa. Pod Stalingrad, kurwa. to jest, z naszymi słoweńskimi sąsiadami jest tak, iż oni, jakby tak powiedzieć, piją mniej, ale częściej. Myślę, że reasumując, to oni konsumują tej wódki więcej w skali roku. Ale nie konkretnie tak jak my. No dobra, może zasięgnijmy opinii biegłych. Tutaj. Halo, tutaj musimy zasięgnąć opinii biegłych. Gdzie się pije gorzej, w Polsce czy w Rosji? W sensie, że musisz mocniej przypierdolić. Nie byłem. Kolega? No ale tak obstawiasz bardziej, w Rosji czy w Polsce? W Rosji. W Rosji. Kolega? Ciężko. Ciężko powiedzieć. Zależy. Właśnie obalamy mity, ale dobrze zasięgnąć opinii biegłych. Zależy jaki Rosjanin, to też. No dobra, no to dzięki za opinię, to może przejdziemy się też dalej, jeszcze zasięgnąć opinii dalszej. Tu może za chwilę. Tokar, ty musisz ze mną jechać jakieś wyprawy, wiesz? Wiem Michale. Organizmy co najmniej atrakcyjne, idealnie to ująłeś. Piękny dokument, stary, kurwa, będę go oglądał i ja pierdolę. No to na razie, żeby się nic nie zdarzało. Ta mapa zupełności wystarczy na podróż z Polski do Japonii, znaczy pod Japonię, tutaj na Sahalin. Załoga do wozu, pojechali!